Witam wszystkich na kanale International Citizen, a dzisiaj mamy gościa specjalnego na kanale, który powie nam trochę o nieruchomościach. Więc pytanie do naszego gościa, czy mógłbyś się nam przedstawić i opowiedzieć trochę o swojej historii na Filipinach? Oczywiście. Dzień dobry, ja się nazywam Adrian Babi. Jestem Polakiem, który mieszka od 2014 roku w Azji, głównie na Filipinach, ale zdarzyło mi się też mieszkać w Tajlandii i w Kambodży. Podczas swojego pobytu na Filipinach zajmowałem się działalnością w branży finansowej, pożyczkami, dokładniej rzecz biorąc. Natomiast od czasów pokowidowych zajmuję się obecnie Airbnb w Manili. No i żyję tu, mieszkam, tak, cieszę się z Filipin. Moje hobby to podróże. Miałem okazję dużo zwiedzać, dużo podróżować po Filipinach i po Azji Południowo-Wschodniej i po prostu bo mi się podoba to miejsce, podoba mi się ten rejon. Rozumiem, że stąd też moja obecność na tym kanale. No i z tego co wiem, to już jesteś dość długo na tych Filipinach, więc No zdążyłeś tak, trochę poznać. tak, przyjechałem pod koniec 2014 roku i mimo jakichś tam okresów, gdzie mieszkałem gdzie indziej, w Tajlandii, w Kambodży, podczas COVID-u byłem też w Polsce. No tak, no, na Filipinach mieszkałem w kilku miejscach, na prowincji, w Manili, w mnóstwie miejsc w Manili, więc myślę, że trochę już znam Filipiny. No i także nieruchomości. A jak wyglądała twoja kariera, zanim znalazłeś się w Manili? Ja całe życie pracowałem w firmach z sektora finansowego, banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe. Zajmowałem się tam przeróżnymi rzeczami. Generalnie jestem menedżerem z kształcenia. Zajmowałem się windykacją, call center, back office'em, obsługą klienta, procesami operacyjnymi i prowadziłem również projekty informatyczne. Także no, myślę, że mogę powiedzieć, że szeroko ujęta branża finansowa i operacji. A mógłbyś mi powiedzieć coś więcej na temat sytuacji gospodarczej i politycznej na Filipinach? Na przykład inwestorów z zagranicy, jakie jest do nich podejście, jaka jest otwartość na obcokrajowców, coś w tym dziale, coś na ten temat? No to bardzo duży temat, ale spróbuję tak syntetyzować. Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą na Filipinach, Filipiny są od wielu już lat krajem dynamicznie się rozwijającym, krajem, który startował z dosyć niskiego pułapu w stosunku do pozostałych krajów regionu, ale który bardzo mocno goni wszystkie pozostałe kraje regionu. Jeżeli chodzi o odniesienie o wielkość PKB na głowę mieszkańca Filipin, to myślę, że można porównać ten kraj do najbliższych sąsiadów, do Indonezji i do Wietnamu. Głównym silnikiem napędowym Filipin, gospodarki Filipin w ciągu ostatnich lat były przede wszystkim inwestycje zagraniczne pochodzące z Stanów, z Australii, z Europy. Były to głównie inwestycje w działalność call center, firmy outsourcingu procesów biznesowych, BPO. Jest tutaj tego bardzo dużo. Sprzyjają temu niskie koszty pracy, sprzyja temu znająca język angielski liczna młodzież. Filipińczycy to społeczeństwo bardzo młode. No i stąd mnóstwo firm BPO, nie tylko w Manili, ale również w miastach prowincjonalnych. Wszędzie dookoła. Można nawet spotkać się w dosyć niewielkich na filipińskie warunki miastach na prowincji liczących po 100-150 tysięcy mieszkańców. Tam również można spotkać duże firmy BPO czy duże call centra, na przykład jak Concentrix. Kraj się dynamicznie rozwijał i kraj się będzie dynamicznie rozwijał, bo ma spory dystans do nadrobienia. No i cóż też mógłbym dodać. Do niedawna, za czasów prezydenta Duterte, przez 5 lat, zanim przyszedł Marcos, kraj bardzo mocno liczył na inwestycje chińskie. I kilka z nich się tutaj rzeczywiście pojawiło. Natomiast
Od czasów Marcosa, czasu nowego prezydenta, od zeszłego roku nastąpiło ponowne przestawienie na tory współpracy z Amerykanami. Filipiny wracają na ścieżkę zależności od Amerykanów, tak? Budują się tu nowe amerykańskie bazy wojskowe. Amerykanie znowu tutaj inwestują, amerykańskie firmy znowu tutaj przychodzą, chociaż nie słychać na przykład o jakichś dużych projektach innych niż infrastrukturalne. Też Clark City powstaje. To jest duża inwestycja. Generalnie Filipiny mają bardzo duży plan inwestycji infrastrukturalnych i to są takie bardzo podstawowe inwestycje infrastrukturalne. To są na przykład kolejne linie metra czy kolejki naziemnej, bardziej tutaj w Manili. To jest poprowadzenie linii kolejowych na północ, na południe od Manili i dalej na południowy wschód wyspy Luzon. Clark City, czy może w ogóle ten pomysł nowego miasta na północny wschód od Manili, tak, to jest nowy projekt, o którym wszyscy mówią, na razie tam widziałem, że tylko się chyba drogi budują i trwa wyrównywanie terenu. No, ciekawe, czy to się zrealizuje, ale generalnie na Filipinach są duże plany projektów infrastrukturalnych typu mosty łączące wyspy filipińskie, bo Filipiny to przecież same wyspy. Jest pomysł linii kolejowych, które by łączyły Manilę aż z samym Davao na południu Mindanao, także kraj potrzebuje też taniej energii, więc są pomysły na budowę nowych elektrowni, również elektrowni jądrowych. Tutaj zapóźnienie jest dosyć spore, to jest dużo do zrobienia. Ten kraj próbuje nawiązać konkurencję, inwestycje zagraniczne na przykład z Wietnamem, więc musi się postarać o tańsze źródło prądu, bo na razie to są elektrownie węglowe i prąd jest na Filipinach 2 razy droższy niż w sąsiednim Wietnamie, co przyciąga mnóstwo inwestycji do Wietnamu, a Filipiny przegrywają. Filipińczycy są tego świadomi, że przegrywają tą konkurencję, stąd też ich wysiłki w poprawę infrastruktury. Tutaj potrzeba generalnie wszystkiego. Potrzeba dróg, potrzeba elektrowni, potrzeba oczyszczania ścieków, potrzeba linii kolejowych, potrzeba zwiększenia ładowności portów itd., itd. Także te wszystkie duże projekty się powoli realizują. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Na razie wygląda to dosyć obiecująco. Ja też właśnie to zauważyłem, że jest ten rozwój, ale oprócz samego faktu, że zauważyłem, że jest rozwój, to zauważyłem, że prędkość tego rozwoju jest bardzo dynamiczna i ten kraj, ja bym powiedział, to jest w porównaniu z tym, co się dzieje w Europie, to jest jakby dużo razy szybciej te projekty powstają i są z dużym rozmachem mimo wszystko. Tak, to mogą zaimponować niektóre z tych projektów, bo to tak jak mówię, to są projekty duże, to są i projekty całych linii kolejowych, to są projekty całych wielkich mostów, które spinają wyspy, więc to nie są rzeczy małe, których się nie zauważy. Trzeba też pamiętać, że Filipiny lat temu kilkanaście startowały z dosyć niskiego poziomu PKB, więc jest ten tak zwany efekt bazy, gdzie przyrosty procentowe PKB co roku są wysokie, bo one są po 4, 5, 6, 7%, bo po prostu baza, o której się te procenty liczy, jest dosyć niska. To samo mieliśmy w Polsce lat temu 20, no i tą samą drogą idą teraz Filipiny co roku. Ten wzrost jest na bardzo przyzwoitym, solidnym, kilkuprocentowym poziomie. Także tak, no widać zmiany, ale żeby było jasne, jest mnóstwo do zrobienia. To są wyspy. Tak. To są wyspy, połączenie tych wysp, doprowadzenie wszędzie prądu, zrobienie wszędzie kanalizacji itd. To jest naprawdę duże wyzwanie cywilizacyjne przed Filipinami i no zobaczymy, jak to będzie się realizowało. Tak, no na razie oni cały czas idą do przodu. Administracja Duterte, poprzedniego prezydenta, miała powiedziane przez niego budować. To częściowo się wydarzyło, częściowo nie. No ale obecny rząd, obecny prezydent kontynuuje tę politykę, więc no, trzymam kciuki, aby to się działo, bo naprawdę są tutaj duże potrzeby w tym zakresie.
Dobrze, to mniej więcej przedstawiłeś odrobinę tą sytuację, dziękuję Ci za to, więc może powróćmy trochę do nieruchomości i chciałem Ci zadać takie pytanie związane bardziej z nieruchomościami, czyli a konkretnie z Manilą, bo wiem, że to jest capital city, główne miasto i najbardziej rozwinięte, najlepsze pod kątem biznesu, przynajmniej na chwilę obecną. To jak byś mógł opisać krajobraz Manili z perspektywy wynajmu nieruchomości? Gdzie i co według Twojego doświadczenia jest najbardziej opłacalne? Zacznę może od tego, że Manila to wielka metropolia, kilkunastomilionowa, a z przedmieściami to będzie 20 milionów ludzi. To nie jest miasto duże, paradoksalnie. To jest miasto bardzo za to zagęszczone, z bardzo liczną ludnością. Nie do Manili przyjeżdża i wyjeżdża dodatkowo ileś set czy milionów ludzi z przedmieść, którzy tutaj pracują. Warto wiedzieć, że Manila i cały centralny, środkowy Luzon, to ta wyspa, gdzie leży Manila, odpowiada za 70% PKB filipińskiego, więc jest to po prostu centrum życia gospodarczego Filipin. No i nie dziwi to, że jest to również jeden wielki plac budowy. Manila administracyjnie składa się z 13 miast wchodzących w skład Metro Manila. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał. Dodatkowo jest jeszcze Patera, który jest samodzielnym obszarem w środku miasta, który również można zaliczyć do Metro Manila. No i każde z tych miast ma swoją charakterystykę, trochę inne, jeżeli chodzi o perspektywy rynku nieruchomości i również wynajmu. Może po kolei. W chwili obecnej buduje się, to są obszary Quezon City, na północny wschód Manili. Najwięcej buduje się Alabang, to jest na południe Manili. Dużo się buduje w okolicach Zatoki Manilskie, to jest Pasay, Paranaque. To są największe place budowy. Dużo tam też powstało w ostatnich latach. I pod jakim kątem oceniać rynek najmu, bo to wszystko zależy od tego, jakie to są, o jakiej wielkości mieszkaniach mówimy, o jakim standardzie mówimy. Mogę powiedzieć, że okolice tutaj, gdzie teraz jestem, czyli Makati, że Alabang, że niektóre miejsca w Pasay, to są miejsca, gdzie, no i przede wszystkim, zapomniałem tu powiedzieć, Taguig, a również centrum w BGC. To jest taki projekt wielu deweloperów, gdzie spróbowano naśladować trochę Singapur z nowoczesnymi rozwiązaniami, z nowoczesnym budownictwem, z dobrze zaplanowaną przestrzenią. A więc te miejsca, Makati, BGC, Alabang, to są miejsca, gdzie budownictwo jest w wyższym standardzie, gdzie buduje się lepsze jakościowo budynki, towarzyszy im też cała infrastruktura. Zwykle częstym projektem na Filipinach jest budowanie nie tylko budynku mieszkalnego, ale też centrum handlowego w okolicy całych takich kompleksów, miejsce wypoczynku dla ludzi mieszkających w budynku, więc zwykle jest kilka budynków mieszkalnych, do tego jest dołączone większe lub mniejsze centrum handlowe. To jest dosyć częsty pomysł. No i takich projektów jest sporo. Powstało sporo też w ostatnich latach. Na przykład przykładowym jest Magnolia w Quezon City. Miałem okazję mieszkać blisko. Tylko jak ja tam mieszkałem, to tam był tylko jeden wieżowiec i małe centrum handlowe. Dzisiaj to zostało rozbudowane do kilku wieżowców i zostało powiększone też centrum handlowe, więc takich projektów jest więcej. Ale jest też dosyć masowe budownictwo mieszkalne realizowane na przykład przez SMDC, to jest największy albo jeden z największych deweloperów filipińskich, gdzie ten standard jest troszkę niższy, gdzie mieszkania są ciut mniejsze. Standard jest taki dosyć podstawowy i to nie są aż tak
dobrej jakości projekty, natomiast jest tego dosyć dużo, jest ich dosyć sporo takich budynków. I chyba cenowo lepiej wychodzą. Tak, i cenowo też, no oczywiście, no bo wiadomo, jak niższy standard, to się kieruje to do bardziej masowego nabywcy, więc mieszkania są trochę mniejsze, standard jest trochę bardziej podstawowy, ma może tylu udogodnień, bo jak zwykle wszędzie na Filipinach jest basen w budynku, to wszędzie musi być, ale nie zawsze już jest siłownia albo jest ona symboliczna, nie towarzyszy temu zwykle centrum handlowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc no tak jak mówię, te projekty są trochę bardziej podstawowe, ale wciąż bardzo popularne, jest ich bardzo dużo w Manili i wciąż powstają nowe. Także no, zależy o jakim miejscu mówimy w Manili, o jaki standard nam chodzi. Do tego no, wolałbym się odnosić do poszczególnych projektów, do poszczególnych lokalizacji, a nie do rynku Manili jako takiego, bo po prostu to jest zbyt duży rynek, zbyt zróżnicowany, jeżeli chodzi o lokalizację i standard. Powinienem też wspomnieć, mówiąc o Manili, że Manila jest miastem bardzo zatłoczonym i posiada tak naprawdę tylko dwie szerokie arterie. To jest C5 i to jest EDSA. To są lecące przez całe miasto, przez całe metro Manila autostrady. Komunikacja jest bardzo ważna w Manili, ważniejsza niż gdziekolwiek indziej, bo to oznacza, że większą lub mniejszą część życia spędzi się w korkach. Wiele nowych projektów lokalizuje się w okolicach właśnie tych dróg. Od niedawna jest też droga łącząca północ Manili z południem. Szeroka, wygodna, fajna autostrada. Prowadząc na przykład do Alabang, no to też poprawia jakość komunikacji z nowymi budynkami w Alabang. To też ma znaczenie. Manila się rozwija też w kierunku południowym. Pozwól, że podsumuję to, co powiedziałeś i popraw mnie, jeżeli coś powiedziałem źle. Czyli tak, jeżeli chcemy inwestować w nieruchomości w Manili, to jest rynek bardzo zróżnicowany. Miasto jest nieduże, ale zatłoczone. Liczy się to, żeby mieć strategicznie dopasowaną lokację wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych. I jeżeli chodzi o standard, to podejrzewam, że to zależy, ale ogólnie DMCI jest bardziej przystępny cenowo, lecz jakościowo trochę gorszy. A jeżeli chcemy na przykład mieć możliwość lepszej lokalizacji, to BGC, Tagig, to jest bardziej taka biznesowa, prestiżowa lokalizacja. I wspomniałeś też, że dużo jest nowych inwestycji wzdłuż Manila Bay, a więc co wiesz na przykład, takie dodatkowe pytanie, o tych wyspach, bo tam projekt jest bardzo potężny i spektakularny, bo buduje się wyspy, które są duże i to trochę mi przypomina tak jak wyspy w Dubaju. Tego projektu to akurat nie znam, że były budowane jakieś wyspy. Mall of Asia, tamte rejony. No tak, no to jest dużo Zatoki Manilskiej, tak? Jak miałbym, zgadzam się z tym podsumowaniem, które powiedziałeś, natomiast jak miałbym wymienić takie największe właśnie obszary inwestycji, tam gdzie się najwięcej dzieje, tam gdzie są najdroższe lokalizacje, to bym wymienił właśnie te miejsca, które powiedziałeś, czyli wzdłuż Zatoki Manilskiej, na północ, na południe, Alabang, Makati, Tagig, głównie BGC. No i tak, natomiast taki bardziej standard podstawowy, no to można znaleźć wszędzie w Manili. Bardzo dużo buduje się w Quezon City, tak? I to są takie bardziej przystępne cenowo budynki mieszkalne, mieszkania. Chociaż można też znaleźć rzeczy naprawdę aspirujące do wyższej półki, na przykład w okolicach Eastwood. Eastwood to jest taka enklawa w okolicach południowej arterii. C5 to jeszcze jest Pasig City, tak, to jest jeszcze Pasig City, ale blisko Quezon City.
No i tam jest, oprócz tego, że jest centrum biurowców, to jest też dużo budynków mieszkalnych i tam też sporo powstaje. Byłem miesiąc temu, powstaje tam takie osiedle trochę droższych, lepszych jakościowo, zaprojektowane przez włoskich projektantów wnętrz mieszkań. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłem, widziałem, podobało mi się, jest nad rzeką, nad Marikina River. Jest to nieźle skomunikowane, bo blisko C5, blisko drogi wylotowej też z Quezon City, blisko mostu, blisko centrum handlowego. Jeden z wielu dosyć typowych projektów deweloperskich w Manili. No ale to nie jest cały rynek nieruchomości oczywiście, bo tak jak powiedziałem, jest mnóstwo mniejszych projektów, tak? Jest mnóstwo inwestorów mniejszych, którzy budują mniejsze budynki mieszkalne, kilkupiętrowe i sprzedają mieszkania. Naprawdę trzeba być na miejscu, żeby to przejrzeć, bo to jest zbyt duży rejon, żeby to wszystko ująć w jednej rozmowie. No i oczywiście Tak, oczywiście. poza Metro Manila jest mnóstwo innych miast na Filipinach, które też się dynamicznie rozwijają. I to też są dosyć ciekawe rynki do inwestowania w nieruchomości, dlatego że zwłaszcza przed COVID-em wyceny niektórych projektów deweloperskich potrafiły osiągać jakieś kosmiczne kwoty. Były droższe niż w Polsce, droższe niż w Berlinie. I nie za bardzo, jak pytałem o uzasadnienie, skąd takie ceny, to mi nikt za bardzo nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Ceny troszkę opadły, ale Manila jest wciąż miastem, gdzie można znaleźć te najdroższe projekty. Natomiast jeżeli pójdzie się do innych miast, to tam ceny można tam znaleźć jeszcze więcej dosyć atrakcyjnych cenowo projektów deweloperskich i te miasta się rozwijają szybko, tak? To są na przykład Cebu, drugie największe miasto, to jest na przykład Davao, to jest Cagayan de Oro, to jest Baguio i okolice. No, tych miast jest dużo więcej i na prowincji ceny są jeszcze bardziej przystępne niż w Metro Manila. Dobrze, to może w osobnym odcinku porozmawiamy bardziej o pozostałych miejscach, jak będziesz oczywiście miał czas. A teraz postaramy się przejść do następnego pytania, które jest bardzo istotne z punktu widzenia obcokrajowców, na przykład z punktu widzenia Polaków. Obcokrajowcy, na przykład Polacy, mogą uzyskać kredyt na zakup mieszkania na Filipinach. To jest bardzo ciekawe pytanie. Tak. Odpowiedź generalnie jest tak, mogą uzyskać. Nie tylko mogą uzyskać kredyt, ale też, co jest chyba jeszcze ważniejsze, mogą być właścicielami takiego mieszkania. Dlaczego to jest ważne? Nie we wszystkich krajach Azji Południowo-Wschodniej obcokrajowiec może nabyć całkowicie legalnie na swoje nazwisko jako osoba fizyczna mieszkanie. Te regulacje się zmieniają, ale na przykład zmieniało się sporo w Wietnamie ostatnimi laty. Na Filipinach zawsze można było, znaczy może nie zawsze, ale no, od jakiegoś czasu można było, obcokrajowcy mogą spokojnie nabyć mieszkanie i być jako właścicielami, no właśnie jako obcokrajowcy. Mogą też uzyskać kredyt. Na jakich warunkach? No to oczywiście zwykle zależy, ale najbardziej typową wpłatą własną, tym down paymentem to jest 30% wartości mieszkania. Tak, wiele banków oferuje finansowanie zakupu mieszkań. Bycie obcokrajowcem tutaj nie ma większego na to wpływu, chętnie finansują obcokrajowców. Mało tego, wielu deweloperów liczy na obcokrajowców jako nabywców ich mieszkań, bo no, z definicji są to nabywcy zamożniejsi niż Filipińczycy. No brzmi obiecująco, czyli powiedzmy, mam paszport polski. Nie znam nikogo na Filipinach, ale nie mam tam żadnych konotacji, żadnej rodziny. Chcę kupić na przykład mieszkanie, apartament w BGC. Wpłacam depozyt i reszta jest przez finansowanie bankowe i staję się właścicielem nieruchomości. Dobrze rozumiem? No nie, no bo po drodze jeszcze trzeba byłoby znaleźć tę nieruchomość, podpisać umowę. Tak, oczywiście, ale ja upraszczam. Ale to nie upraszczajmy za bardzo, bo to można się poślizgnąć mocno na uproszczeniach.
Ale generalnie tak, jest tak jak mówisz. Jest to podobne do zakupu mieszkania w innym kraju czy w Polsce. Oczywiście trzeba przejść całą procedurę wniosku o kredyt, trzeba przejść całą procedurę weryfikacji tożsamości, standingu finansowego, no tak jak się to dzieje w bankach, ale generalnie tak jest to. Dobrze, że właśnie mówisz o tym, żebym nie upraszczał, bo to się wiąże z kolejnym pytaniem, które chciałem ci zadać. Czyli mianowicie, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie takiej nieruchomości? Zwrócić trzeba uwagę na wszystko. Ja już jestem trochę nauczony tutaj doświadczeniem, że w szczegółach jest diabeł pogrzebany. Na jakość wykończenia, na gotowość projektu. Jak ktoś chce kupić na przykład z myślą o wynajmie krótkoterminowym, trzeba zwrócić uwagę na to, czy budynek, czy operator budynku pozwala na wynajem krótkoterminowy i czy aby jest to prawda, bo niektórzy agenci, którzy bardzo liczą na szybką prowizję za sprzedaż mieszkania, powiadają, że tak, jest to możliwe, potem się okazuje, że nie do końca jest to prawdziwe, więc zwrócić trzeba uwagę na wszystko. Jak miałbym wymienić tylko jeden aspekt, na który najbardziej bym zwrócił uwagę, to na kwestie prawne. I mówiąc o kwestiach prawnych, nie tylko mam na myśli wszelakie tytuły własności, wszelakie pełnomocnictwa, ale też weryfikacja ludzi, z którymi się zadajemy. Kogo mam na myśli, żeby sprawdzić tego, kto reprezentuje sprzedawcę, żeby sprawdzić, czy ten notariusz na pewno ma wszelakie uprawnienia do bycia notariuszem, bo zdarzają się tutaj historie z fałszywymi notariuszami, co potem może być powodem podważania legalności nabycia, żeby sprawdzić wszystkie konta, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty prawne, jakie są związane z nabywaniem nieruchomości. Zbyt dużo historii o fałszywych dokumentach słyszałem. Zbyt dużo się mówi o fałszywych tytułach własności funkcjonujących w obiegu na Filipinach, żeby nie zwrócić na to uwagi. Po prostu trzeba to weryfikować. Nie wolno wierzyć agentom zajmującym się sprzedażą, nie wolno wierzyć też prawnikom. Niestety, ale trzeba chociaż weryfikować, ale jakoś ich weryfikować. Najlepiej znaleźć kogoś, komu się ufa, wykona tą pracę, pójdzie do odpowiednich urzędów, sprawdzi dokumenty, zweryfikuje tych partnerów, z którymi się robi te transakcje i tak dalej, bo ja uważam, że to jest chyba najważniejszy aspekt w zakupie nieruchomości tutaj. Po prostu można zbyt dużo stracić, jeżeli się zaufa temu, co się słyszy od wszystkich stron transakcji. Rozumiem. Ja chciałem coś dodać, tak na obronę tych Filipin, żeby to nie brzmiało tak, że na Filipinach to już jest strasznie i w ogóle i tam jest straszny Meksyk, to ja powiem od swojej strony, to znaczy od tej strony brytyjskiej. Bo w Wielkiej Brytanii też współpracowałem z deweloperem i była też podobna sytuacja, w której kobieta kupowała 2 mieszkania na wynajem i agencja, która sprzedawała te mieszkania, powiedziała: tak, nie ma problemu, może pani wynająć te mieszkania na krótki termin Airbnb, wszystko będzie super. Deweloper ukończył budowę i następnie firma, która zarządza budynkiem, weszła i jej powiedzieli: nie, ale ten budynek to jest okej, ale nie z krótkoterminowym wynajmem. I kobieta miała problem. Więc takie rzeczy się wszędzie zdarzają i trzeba uważać, to nieważne, czy to jest Polska, Filipiny, czy Wielka Brytania, wszędzie trzeba uważać. Ja rozumiem, że na Filipinach trzeba może jeszcze bardziej uważać, ale ogólnie rzecz biorąc, jak nie jesteśmy uważni, to wszędzie może się coś przytrafić. Wszędzie trzeba uważać, natomiast powiedziałbym, że tutaj trzeba uważać podwójnie. Ludzie, z którymi ma się do czynienia, potrafią nas prowadzić w błąd niekoniecznie ze złej woli, często z niewiedzy, tak. Oni chcą być pomocni, oni chcą być życzliwi, oni chcą być nakierować, ale się potem okazuje, że mówią rzeczy niesprawdzone i nieprawdziwe. A na dodatek, tak jak mówię, takie sytuacje jak wielu fałszywych notariuszy czy nielicencjonowanych agentów, potem nie wiadomo gdzie szukać jakiejś pomocy, nie wiadomo czy jest odpowiedzialność, dochodzenie czegokolwiek w sądzie jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. No nie,
No nie, i postawiłbym jednak na daleko posuniętą ostrożność. Najlepiej mieć kogoś, kto po prostu wykona tą pracę, pochodzi, posprawdza, zweryfikuje. To zwiększa bezpieczeństwo transakcji. A czy to pomaga na przykład jak bierze się i kupuje nieruchomość nową od dewelopera sprawdzonego, to chyba podwyższa poziom bezpieczeństwa i ułatwia sprawę. Duzi deweloperzy, którzy mają sporo projektów, mają już przećwiczone te procedury prawne, mają współpracujące z nimi banki, mają też agentów, którzy tak szybko nie ratują, którzy mają trochę wiedzy i są trochę bardziej pomocni w zamykaniu takich transakcji, więc tak, jak najbardziej, ale też nie tylko się kupuje od deweloperów, kupuje się też z innych źródeł. Mówię ogólnie, tak, że na co zwracać Tak, uwagę tak, tak. Kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w takich mieszkaniach? Czy na przykład kupię takie mieszkanie, czy mogę je zostawić puste i nic się z nim nie stanie, nikt się do niego nie włamie? Przez te wszystkie lata, jakie mieszkam tutaj, to nigdy nie miałem żadnych problemów z bezpieczeństwem. Nigdy żadnego włamania. Trzeba zwrócić uwagę na to, że na Filipinach są dosyć daleko posunięte środki ostrożności i bezpieczeństwa we wszystkich budynkach. Straż jest wszędzie, rejestracja gości jest wszędzie, kamery są wszędzie. Jest to dużo bardziej powszechne niż w innych krajach, w jakich dotąd byłem, również niż w krajach tutaj rejonu. Ostatnio widziałem jakiś ranking, gdzie Manila została uznana za jeden z najbardziej niebezpiecznych miast dla turystów. Ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem. Oczywiście są miejsca, gdzie lepiej nie chodzić. Są miejsca, gdzie lepiej nie kusić losu i się nie pojawiać, ale generalnie mi się nigdy nic złego nie zdarzyło. Byłem już w wielu niekoniecznie bardzo reprezentacyjnych miejscach w Manili. Nigdy nie czułem się nawet zagrożony. Można bezpiecznie zostawić mieszkanie. Można liczyć na to, że się nikt do niego nie włamie, bo w budynkach zwykle jest recepcja, są strażnicy, są obchody, są kamery, a jeżeli chodzi o takie zdarzenia typu zalanie czy coś takiego, no to można odciąć wodę, można wyłączyć prąd, można włączyć internet, tutaj nie ma z tym żadnego problemu.